Witam Was wszystkich serdecznie po tygodniu przerwy. Dzisiaj jest 12 dzień listopada 2020 roku, czwartek, 234 dzień od wprowadzenia pierwszego lockdownu w Wielkiej Brytanii. Po raz kolejny przypominam wszystkim, że liczę te dni od pierwszego lockdownu, dlatego że wiele z obostrzeń wprowadzonych na samym początku nie zostało do końca zniesione. Natomiast tak naprawdę ten drugi lockdown był wprowadzony pełzająco, a coraz więcej ograniczeń jest wprowadzanych już od lata ponownie. Nie trudno również zauważyć, że znaczna część tych ograniczeń wprowadzonych wiosną nie została nigdy zniesiona, tak więc cały czas od 234 dni funkcjonujemy w takiej dziwnej rzeczywistości. Ale wracając do dnia dzisiejszego, dzisiaj mamy całkiem ładny dzień, jest około godziny 10:30 rano i jak widzicie pogoda całkiem dopisuje. W tej chwili temperatura jest około 12 stopni Celsjusza, czyli nie najgorzej. Dzisiaj mija dokładnie tydzień drugiego lockdownu obowiązującego od zeszłego czwartku. No cóż, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson nadal oficjalnie twierdzi, że po 2 grudnia cały kraj wróci do systemu ograniczeń lokalnych o różnych poziomach, czyli do stref od 1 do 3, czyli do sytuacji, która obowiązywała przed lockdownem. Jednocześnie można usłyszeć naprawdę dużo, coraz więcej wręcz głosów sprzeciwu przed ewentualną próbą przedłużenia lockdownu o kolejny miesiąc. Przypominam, że oficjalnie lockdown został wprowadzony na 4 tygodnie, a z tych 4 tygodni 1 tydzień już minął. Jednocześnie coraz więcej zyskuje na popularności hasło lekarstwo nie może być gorsze od choroby. Szczerze mówiąc, to hasło jest również coraz bardziej popularne w Polsce i prawdopodobnie w innych krajach, nie tylko w Wielkiej Brytanii. No niestety, nie ulega wątpliwości, że sytuacja jest zabójcza. Co jest zabójcza dla gospodarek krajów, w których te ograniczenia są wprowadzane. Równocześnie coraz więcej można usłyszeć głosów, że są one zbyt trudne do zrozumienia i dobijają gospodarkę, tak naprawdę przynosząc więcej szkody niż pożytku. Jeżeli chodzi o moje odczucia, to po tygodniu to ruch jest trochę mniejszy, ale część sklepów jest czynna i tak naprawdę to wiele osób nie wie, które sklepy są czynne, które nie. Czyli wprowadza to trochę chaos. Sam fakt, że szkoły, uczelnie są nadal czynne, ten fakt powoduje to, że jednak ludzie przemieszczają się, zaprowadzają, zawożą dzieci, odprowadzają z powrotem, przyprowadzają, przywożą dzieci ze szkoły. No i tak naprawdę to ten drugi lockdown z mojego punktu widzenia ma niewiele wspólnego z tym pierwszym lockdownem wprowadzonym 24 marca 2020 roku. No cóż, zobaczymy, jak w Wielkiej Brytanii sytuacja będzie wyglądała. Na tą chwilę, po 1 tygodniu od wprowadzenia najnowszych ograniczeń, moim zdaniem, trudno jest określić jakiekolwiek efekty ich wprowadzenia. Cóż, jeżeli chodzi o to, co zdarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia, bo tak jak już Wam mówiłem, ostatni film nagrałem właśnie tydzień temu, w momencie wprowadzenia tego drugiego lockdownu, to należy nadmienić, że w poniedziałek, 9 listopada 2020 roku, to znaczy w zeszły poniedziałek, amerykańska firma Pfizer ogłosiła, że jej szczepionki będą już mogły być wprowadzone do produkcji. Co więcej, że ich szczepionki mają ponad 90% skuteczności, a co za tym idzie, że rozpoczynają ich produkcję we współpracy z niemiecką firmą. Cóż, bardzo dziwny jest ten świat, no i te zaskakujące zbiegi okoliczności. Naprawdę nie da się nie zauważyć zbieżności rozstrzygnięcia wyborów w USA, które zostały ogłoszone jeszcze, nieoficjalnie te wyniki, ale jest już jasne, jest już przesądzone, kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
I ta informacja o rozstrzygnięciu wyniku wyborów obiegła świat w sobotę, natomiast zaraz w poniedziałek ogłoszona została informacja o szczepionkach. No cóż. Tak przy okazji, jednocześnie według najnowszych sondaży opublikowanych w Wielkiej Brytanii średnio 2 na 3 osoby deklarują, że chcą na tą zarazę się zaszczepić. Tymczasem docierają do nas nowe dziwne sytuacje, nowe dziwne informacje, na przykład z Polski na temat norek, takich małych zwierzątek, które mogą być zarażone. No, my w Polsce mamy bardzo duże hodowle norek. No, nie wiem już jak to komentować. Dodatkowo mogą być one prawdopodobnie źródłem przenoszenia zarazy. Natomiast we Włoszech jakiś pies zaraził się zarazą. No cóż, media bombardują nas coraz dziwniejszymi informacjami na ten temat i na tle tych wszystkich informacji, na tle tego, co dzieje się w Europie i innych krajach świata, no dla wielu z nas coraz dziwniejsza jest sytuacja, jak na tym tle wyglądają Chiny. Tak, Chiny, jak dobrze sobie poradziły z tą zarazą, a przede wszystkim jak dobrze poradziła sobie ich gospodarka, która w tej chwili jest w bardzo dobrej kondycji w przeciwieństwie do innych gospodarek na świecie. Myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. Tak jeszcze pokrótce, wracając do dnia wczorajszego, ponieważ wczoraj był 11 listopada 2020 roku, święto narodowe w Polsce, a mianowicie Dzień Niepodległości. No i wiele związanych z tym obchodów, oczywiście w bardzo ograniczonym w tym roku zakresie. Jednakże w związku z tym dniem w Polsce naprawdę doszło do wielu zamieszek. No i tak naprawdę to ogólnie, moim zdaniem, moim subiektywnym zdaniem, próby destabilizacji sytuacji w Polsce, z jakimi mamy do czynienia pod różnymi pretekstami, często są to bardzo ważne problemy, natomiast jednak ich nasilenie, ich zbieżność, ich nasilenie, z jakim mamy do czynienia w ciągu ostatnich dni, tygodni, no chyba nie mają sobie równych w przeszłości i też nie należy o tym zapominać. Ale tak jak podkreślałem, to jest już moja opinia. Natomiast w Wielkiej Brytanii dzień wczorajszy, czyli 11 listopada, jest również bardzo ważnym dniem. Co prawda nie jest to dzień wolny od pracy, ale jest to dzień pamięci ofiar wojen w rocznicę zakończenia I wojny światowej. No, wczoraj dokładnie minęło, jak prawdopodobnie każdy z Was wie, 102 lata. Minęły 102 lata od zakończenia I wojny światowej. Myślę, że to już jest i tak za dużo jak na dzisiaj. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Myślę, że za kilka dni zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała. Na razie, cześć.